Siemanko, siemanko. Możecie mnie poznać, Piotrek z prostym nosem. I dziewczyna, która nie lubi poranków. Tak, jest 6:30 i lecimy do Bangkoku. Cieszymy się bardzo. Kochamy Bangkok. Gdzie jaką miałam pobudkę w nocy w naszym mózgu. Piotrek rzucił coś w gardle i zaczął tak kaszleć na mnie. Najgorsza pobudka w moim życiu. Trochę mnie przydusiło. Nie ma co. Nos oczywiście, że dalej jest spuchnięty. Nos będzie spuchnięty jakieś nawet do 2 miesięcy. Ale jest bardzo dobrze. No. Do Bangkoku lecimy, ponieważ musimy wyrobić nowe paszporty. Mi w niespełna rok skończył się paszport. Zostały mi tylko 2 strony. No, Ala też już ma końcówkę i też musi wymienić. A lecimy za miesiąc w podróż, także lepiej mieć nowe paszporty. Poranek w Bangkoku, aktywnie. Ja na siłownię, Ala do spania, bo musiałem jeszcze trochę odespać. Nie za dobrze spała w nocy, bo przed snem znalazłem dużego karalucha na ścianie. No i niestety ten sen już jej niestety nie był taki jak powinien. No ale zdarza się. Dzisiaj mamy taki luźny dzień na załatwienia spraw, które po prostu będą w przyszłości. Przyjedziemy właśnie kupić bilety do Chiang Mai, bo przyjeżdżamy tutaj na Songkran do Bangkoku. Największe święto i najlepsze święto w całym roku w Tajlandii. Wszyscy leją się wodą, imprezują i tak dalej. Trwa to parę dni. I właśnie pierwszy dzień spędzamy na Phuket, ponieważ jest to ostatni dzień obozu na Muay Camp 10, który robimy. A później przylatujemy do Bangkoku, żeby w Bangkoku spędzić 2 dni kolejne właśnie na Songkran, bo tutaj jest moim zdaniem najlepiej właśnie na Songkran. A później chcemy jechać do Chiang Mai, dlatego teraz przyjechaliśmy właśnie sobie już zarezerwować bilety, ponieważ może być po prostu ciężko, żeby w Songkran wziąć bilet na pociąg, bo chcemy mieć śpiące, sypialniane i musimy zarezerwować sobie na dolne łóżka. Moglibyśmy przez internet to zrobić, ale nie wiedzieliśmy jak się wybiera łóżka, dlatego musieliśmy tutaj przyjechać. I bardzo wam polecamy brać te dolne, bo No zdecydowanie. mieliśmy kiedyś górne. I na górnych się tak lata, a na tych dolnych elegancko. Za bilet do Chiang Mai trzeba dać około 100 zł. No, wynajmujemy skuterek i jedziemy w góry. Mamy już plan na pierwszą noc. Będziemy mieszkać w fajnym hotelu w Chiang Mai w górach, a później jeszcze wrócimy normalnie do miasta i tak dalej. Fajna przygoda się zapowiada. Dawno nie byliśmy. No, kiedy byliśmy w Chiang Mai? 2 lata temu? Nie, na moją rodzinę rok temu, ale byłam taka chora, że to nawet tak. nie ma co. No, ale Chiang Mai ogólnie jest fajne, żeby sobie pojechać. Gdzie jedziemy? Moi drodzy, jak wiecie, Tajlandia słynie z przepysznego street foodu, który po prostu jest wszędzie tutaj. Ale w tym odcinku chcemy wam pokazać troszkę inną stronę. Chcemy was zabrać do trochę lepszych miejsc, które były polecane przez wiele osób na Instagramie i nie tylko. O, patrzcie jaki fajny ma piecyk. To jest prawdziwy street food właśnie. To jest, jak pomyślicie street food, to właśnie jak wejdziecie w taką uliczkę w Bangkoku, to zobaczycie go po prostu w 100%. No. Ej, pokazywałeś kiedyś te... Tak, no pokazałem. A możemy, jak będziemy wracać, możemy zjeść. Pierwsze miejsce, do którego właśnie chcemy iść, to jest miejsce, gdzie robią sushi. Było bardzo polecane na internecie, widzieliśmy taką rolkę, gdzie w przeliczeniu za $20, ile się dostaje? 20 posiłków. O, nie Takich? wiem dokładnie, ale to nie posiłki, tylko takie, No wiecie, takie wiadomo, takie do próbowania, tak. No. Idziemy sobie tam spróbować, bo na 1200 ocen na Google ma 5.0. To sobie wyobraźcie, ja chyba nigdy nie widziałem miejsca, który po prostu na tyle ocen ma no żadnej totalnie. Także idziemy tam spróbować. Później wieczorem planujemy 2 rooftopy, 1 albo 2, zobaczymy. Chcielibyśmy 2 zobaczyć, bo właśnie mamy tak zaznaczone, żeby obydwa zobaczyć. A jutro chcemy zrobić też coś fajnego i wieczorem wybrać się na rejs po rzece koło Wat Arun, Wat Po. To jest statek, restauracja po prostu. Wykupuje się tam kolację. Jest się tam ile? 2-3 godziny? Tak, to jest taki bufet na wodzie. No. Tak, dokładnie. I chcemy to też zrobić, bo też było polecane bardzo i chcemy to właśnie zobaczyć. Dobra, niestety w tym miejscu nam się nie udało
Trzeba rezerwować wcześniej. Nie wiedzieliśmy. Niestety jest tak, że na każdą godzinę 3 pary się zapisują, bo tutaj szef kuchni każdemu robi show. Macie 14 posiłków specjalnie podanych i przygotowanych przy Was przez szefa kuchni. Robią, wiecie, taki fajny dym, jakiś przypala przy Was, to sushi, opowiada i tak dalej. Także mimo tego, że tu nie zjedliśmy, no bo po prostu nasz błąd, to pamiętajcie, że ktoś by chciał przyjść, to trzeba się zapisać wcześniej. No i z tego, jak jest polecane to miejsce, to mimo tego, że tu nie jedliśmy, to i tak myślę, że warto skorzystać, no bo raczej ludzie nie kłamią. Szczególnie nie 1200 osób. Zamówiliśmy owocki w tej ulicy. Melon 10 batów. Watermelon. Arbuz 10 batów, 15 batów melon. Czyli złotówka ponad złotych 50. Zobaczcie, jak to wygląda i to jak smakuje. No, pyszne po prostu. O, za to kochamy Tajlandię, co? Ale dawno tak tanio nie widziałem. Powiem Wam, że z wieloma świrami z Graba jechałem w Bangkoku. Ale ten, z którym jechałem dzisiaj, wygrał wszystko. O, cały czas na stresie jechałem. No okej. Dobra, przyszliśmy do Mama Dolores. Też bardzo polecane miejsce w Bangkoku. Także spróbujemy, jak smakuje tu jedzonko. No. Ala mam. Co to jest? Musaka? Musaka. A ja. Sosem balsamicznym. Łosoś z ziemniakami i z czym to jest? Szpinak. A, szpinak po prostu. No. Dobra, pierwszy nowy ruch, to jaki Wam chcemy zaprezentować. Nazywa się Tribe Sky Beach Club. 2024, No. No to wchodzimy. Zobaczyć, jak to wygląda. Na bogato. No, na bogato i na mocno. Popatrzcie, jak to jest tutaj naprawdę fajnie zrobione. Tutaj sobie możecie siedzieć z widoczkiem na wieżowce. No powiem Wam, że w Bangkoku w takim fajnym rooftopie to chyba jeszcze nie byliśmy. Niesamowicie doinwestowany jest. Naprawdę. Mega fajnie to jest zrobione. Śmiało można polecić to miejsce. Dlatego to się nazywa Beach Club, no bo zrobione, jakbyście byli w jakimś beach barze. Leżaczki, parasole. Super. Warto odwiedzić, jak będziecie w Bangkoku, na pewno. Jak Ci się podoba? Ja w ogóle nie mogę w to wierzyć, to jest naprawdę na takim poziomie. No, na pewno. Słuchajcie, nie ma takiego drugiego miejsca. No, na pewno to jest na pewno najlepsze na razie, w jakim byliśmy. Za co kocham Bangkok jeszcze? Za te ceny. Właśnie poszedłem po śniadanie. 2 obiadki, no po śniadanie i 2 obiadki. To są takie jakby obiadki, ale oni tak tajowy, typowy śniadanie jedzą. Kurczak, jajko, ryż. Tutaj na dole ryż smażony też z jajkiem, właśnie z kurczakiem. Nie zgadniecie, ile dałem za jedną taką porcję. 25 tajskich batów. Za to całe dałem 50 batów. To jest coś koło 5,50 złotego. Za 2 posiłki. Szok. Na jedzenie po prostu nie chciało. Ja już tak. Ten sam, ale kolejny dzień. Na jedzenie, ale byliśmy jak zwykle w tym samym miejscu, gdzie zawsze chodzimy, jak jesteśmy w Bangkoku, czyli terminal 21, także nie było co pokazywać. Zawsze na tą samą zupę. To jest numer 1 w Tajlandii. Najlepsza w Bangkoku po prostu. Pamiętajcie, w food courcie na górze zupa z wołowinką numer 6. Wołowinka? Nie. A co? To kurk był. Wieprzowinka? No dobra, wieprzowinka. Pomyliło mi się, chodziło o wieprzowinkę. No. Będziemy robić zdjęcia, bo jutro o 9 rano mamy wizytę w ambasadzie
i trzymajcie kciuki, żeby nam szybko dali paszporty, bo tak naprawdę mamy niecałe 4 tygodnie, żeby je dostać. Bo wyjeżdżamy do Jemenu, znaczy na początku lecimy na Sokotrę, a później lecimy do Jemenu. No i po prostu nie chcielibyśmy wracać specjalnie później już po to, że po paszport wrócić, tylko już lecieć dalej. A jeśli się tak stanie, że nam nie dadzą, no to będzie trzeba wracać. I to będzie najgorsze w tym wszystkim, także trzymajcie kciuki. A najgorsze jest też to, że byśmy wyrobili wcześniej te paszporty. Tylko wizyty do ambasady są tylko 2 razy w miesiącu. Jak była pierwsza wizyta, byłem w Iranie, no a teraz dopiero jest druga. Drugi raz tutaj byłam. No. Drugi raz jestem zadowolona, a dzisiaj naprawdę najlepszy masaż, jaki miałam. Tak, pokażę wam to miejsce, bo bardzo warto. Na jakim jesteśmy stacji? Asok, przy terminalu. No, przy terminalu 21. Tak się nazywa ten masaż. Ja miałam u pana i powiem wam, że polecam bardzo. A najlepszy jak wchodzimy i ten pan jakby chciał zacząć mi myć nogi, ja mówię, nie, ja chcę panią. Przyjechaliśmy teraz do miejsca, gdzie po drugiej stronie rzeki jest Wat Arun, czyli świątynia, którą każdy powinien odwiedzić, będąc w Bangkoku. Już jechaliśmy pod Wat Po. No, jesteśmy teraz pod Wat Po dokładnie. I będziemy szli do knajpy, z której można oglądać piękny zachód słońca właśnie na tle Wat Arun. Pokażę wam to miejsce, bo myślę, że niejednego zainteresuje ta miejscówka, żeby sobie po prostu tutaj przyjść na kolację. To tu? Nie, w następną. No, bardzo fajnie. Później fajnie to też świeci oczywiście. Warto przyjść na zachód słońca i zostać dłużej, jak się ciemno zrobi, bo wtedy bardzo ładnie jest to oświetlone. My akurat z tej drugiej pozycji, jak będzie oświetlone, to będziemy oglądać ze statku, na którym dzisiaj będziemy mieli kolację, które będzie kolejną opcją fajną, żebyście sobie zobaczyli. Ogólnie tutaj też naprzeciwko właśnie wejścia do Wat Po kiedyś był wow, przepraszam. To tutaj. Ala, to tutaj? To tutaj. To tutaj. Kiedyś tutaj był najpyszniejszy street foodzik, było tak pyszny tu kiedyś, że szok, ale niestety, hello, thank you, ale niestety go już nie ma od roku, a szkoda. Ej, bo ja miałem coś zjeść najpierw. No, ale żebyście wiedzieli, gdzie jest wejście to jest wejście do tej restauracji, tak? Tak, to jest kilka restauracji, to jest... Tak, ale to jest dokładnie z widokiem. Zapamiętajcie sobie to, bardzo łatwo. Albo nazywa się właśnie Dedek, Hello Cup, albo tutaj macie uliczkę, gdzie się wchodzi do Wat Po, bo tak się dokładnie tam wchodzi na końcu. I tutaj Soi Pratu, no nieważne, jest taka uliczka i to na końcu tej uliczki jest. Na pewno idźcie do Wat Po, jak przyjedziecie. Chociaż Wat Po bardzo jest podobne do Pałacu Króla, ale moim zdaniem bardziej warto iść do Wat Po niż do Pałacu Króla. Tam jest ten leżący Budda. Tak, ten złoty leżący Budda. I tu w ulicy naprzeciwko już możecie zobaczyć dalej Wat Arun. Ale to za chwilę, najpierw idziemy zjeść. Może pan elegancko śpiewał. No, Dedek. Tu jest dokładnie. A tu też są jeszcze inne. Tak, są inne. Ale tu macie naprawdę. Nie chcecie w ogóle siadać i jeść. Właśnie, możecie po prostu tutaj przyjść i sobie nagrać. Ja w ogóle nie wiem, czy dzisiaj zachód będzie. Z tego co widać. Tutaj się siada na górze w tej restauracji, ale tam pójdziemy za chwilę, to zobaczycie. Z takim pięknym widokiem. No widok to oni tu mają po prostu najlepszy. Wat Arun. Wiecie, kiedy tu byliśmy ostatni raz w tym miejscu? Jak jeszcze randkowaliśmy. Znaczy, ja randkowałem z Alą, ale ona jeszcze ze mną wtedy nie. Tak? A wtedy byliśmy sobie razem tutaj? No, wtedy zostaliśmy, co robiliśmy sobie zdjęcie z tak daleko stąd. Tak, takie zdjęcie. No. A teraz już... Wtedy to było ostatni raz. I mamy w ogóle dla was bardzo ważną informację. Nie, Ala nie jest w ciąży, to nie to. Nie będzie ślubu. Nie planujemy. Nie, to też nie to, ale też równie ważna informacja. Wyszła aktualizacja naszego e-booka i słuchajcie, jesteśmy bardzo dumni, bo teraz jest to już naprawdę taki
pełnoprawny przewodnik, w którym znajdziecie no naprawdę wszystko. Nie, może poprosimy Grzesia, żeby tutaj wstawił spis treści. Tak, zdjęcie, spis treści, także Grzesiu, mów wrzuć jak możesz. Tak. Macie dodatkowe 200 stron informacji na temat Słuchajcie, Tajlandii, znaczy na temat miejsc, które warto zobaczyć w Tajlandii. Tak. Wszystkie te miejsca przetestowaliśmy osobiście, także to jest sprawdzone przez nas w 100%. Nie polecamy czegoś, czego nie znamy. To są naprawdę czasami takie perełki, których nie znajdziecie w internecie. A dodatkowo jest to ogromna oszczędność czasu, bo to nie jest tak, że tych miejsc w ogóle się nie znajdzie w internecie, ale to są godziny researchu, więc jeśli dla Was ten czas jest cenniejszy i wolicie go wykorzystać w inny sposób, no to w tym e-booku macie jakby wszystko. To, co my wiemy na temat Tajlandii, ja myślę, że coś tam już wiemy. Coś tam liznęliśmy. I jeszcze co jest fajne, że to jest jakby taki przewodnik, taka aplikacja interaktywna w zasadzie, nie aplikacja, nie wiem jak to powiedzieć, taki wiecie, interaktywny, no co, przewodnik po prostu. No tak, no, że klikacie w miejsca, one Wam wyskakują na mapie, tak, gdzie one są. Że po prostu w każdą nazwę miejsca, jak klikniecie, to od razu Was przenosi do Google Maps, więc macie wszystko po prostu naprawdę pod ręką. Tak, dodatkowo zmieniła się strona, teraz jest notolecę.com. Pamiętajcie o tym. Niestety ktoś nam zrobił z ostatnią stroną lekkie problemy. Ale dlatego nawet w sumie dobrze wyszło, bo teraz mamy przepiękną stronę notolecę.com. Tak, dokładnie, to na Was zapraszamy. Tak. I jeszcze kolejna ważna sprawa, na temat oczywiście tego, że wszyscy, którzy wcześniej zakupili e-booka, dostają aktualizację gratis. To się oczywiście nie zmieniło, ale jedna ważna sprawa, bo jest Was parę tysięcy, to jest bardzo ważna sprawa. A ja jestem jedna z tym. To tak. Więc generalnie będzie się to odbywało, dlatego że ta strona się zmienia, więc jakby trzeba, powiedzmy, kupić od nowa, ale oczywiście każdy dostanie kod. Kto kupił, musi po prostu podać numer zamówienia, przyznajemy kod na 100% zniżki i wtedy będzie można pobrać e-booka zaktualizowanego. Tak. Tylko bardzo proszę o cierpliwość, bo prawdopodobnie troszkę to potrwa, zanim ja odpiszę na te maile, ale na pewno każdy, kto kupił e-booka, dostanie. Tak? Oczywiście. A i jeszcze jedna rzecz w ogóle, no to wpadłam ostatnio. Założymy, słuchajcie, swoją stronę, znaczy grupę na Facebooku. Każdy, kto będzie miał naszego e-booka, będzie miał dostęp do naszej grupy na Facebooku, gdzie będziemy mogli się wymieniać różnymi doświadczeniami. Jak wskoczą jakieś tanie bilety, to będziemy tam wrzucać jakieś takie nasze polecajki, wiecie, na bieżąco. Także myślę, że to będzie też fajna sprawa, bo myślę, że dużo rzeczy będzie można z tej grupy też dodatkowo wrócić. Tak, i teraz jeszcze ważna sprawa, że te osoby, które jadą właśnie niedługo do Tajlandii, to proszę się zgłaszać jako pierwsi do aktualizacji, żebyście na pewno zdążyli przeczytać lub sobie wymyślić nowy plan właśnie na tą podróż. A ci, którzy na przykład wiedzą, że dopiero lecą za rok lub za 2, to jakbyście mogli troszkę później się zgłosić. Tak tydzień, 2 i dopiero wtedy napiszcie, na pewno odpiszemy każdemu, tylko no wiecie, to naprawdę będzie wymagało od nas dużo czasu przy komputerze, więc... Dokładnie tak. Ale wracając do e-booka, naprawdę jest świetny. Jesteśmy bardzo z tego e-booka zadowoleni, więc jeżeli planujecie wakacje w Tajlandii, no to po prostu musicie mieć tak, ten e-book. Także zapraszamy na stronę notolecę.com. Dobra, jesteśmy na 5. piętrze. No i popatrzcie, jak to cudownie wygląda. Fajnie sobie tak zjeść kolację, ale poczekajcie, aż jeszcze się zrobi zachód. Chociaż dzisiaj nie wiadomo, czy on będzie, ale będzie fajnie, na pewno. No i tak samo jak Wam mówiłem, jak się ściemni, to tu niesamowicie wygląda, jak Wadaron świeci. Obiadek, w sumie drugi obiadek w tym pięknym miejscu. To jest naprawdę miejsce z naszą dużą polecajką. No to jest piękny Biliowi. I warto, naprawdę warto. Ceny też są takie, jak na takie miejsce, w miarę spoko. Bo za pizzę było jakieś, nie wiem, 40 zł, zupa około 20 zł. Coś takiego mniej więcej. No i chcę Wam pokazać, jakim statkiem będziemy płynąć za chwilę. Znaczy, nie wiem, chyba prawdopodobnie tym, a jak nie, to jakaś konkurencja, ale chyba ten. Tylko my będziemy sobie właśnie płynąć, jak już fajnie będzie ciemno po prostu. Cena za to było 900 tajskich batów, czyli coś koło 100 zł. Kolację na takiej wódce, takim statku. To musisz sobie spróbować z tym białym, weź. A Saudino.
dobra. Wiesz, no weź jedną. One. Sweet, yes. Jest to was zasztuczone, że tego nigdy nie jadłeś. To jest naprawdę dobre, ale słodkie. Ale na pół zjeść, bo nie chcę się słodzić. Próbuj. I co? Jak to sam ten smak, bo... No bo to jest ubite takie jajko, ten taki jakby hogel-mogel, bardzo ubity na biało aż. Bardzo dobre, bardzo słodkie. No. Dobra, bierzemy tu psuka i ruszamy. Słuchajcie, możecie być z nas dumni, bo porozmawialiśmy po tajsku. Tak i jest. cenę ustaliliśmy po tajsku. Tak. Ostatnio, wiem, że dla wielu z was może to być dziwne, że dopiero teraz, ale zaczęliśmy się uczyć tajskiego. Że właśnie w Bangkoku albo gdzieś normalnie po tajsku już mówić. Na Phuket wszyscy mówią po angielsku, ale w Bangkoku różnie bywa. Tu jesteśmy właśnie też koło Lebua, koło tego hotelu, co kręcili Cats Vegas. Bardzo przereklamowane miejsce, bo jest bardzo drogie przede wszystkim i ten rooftop, ale dzielnica tu jest świetna. Tak mocno tajsko tu jest, także fajnie jedziemy właśnie kawałek stąd jeszcze. Tam będzie w ogóle odpływał statek, ale też wam jeszcze trochę tu pokażemy, jak wygląda ta część Bangkoku. Przyjechaliśmy do Asiatic. O, sorry. Pokażemy wam też tutaj, co się dzieje, no i stąd odpływamy później. Ale Ala mówi, że kiedyś tu często chodziła? Tak, ja często tu chodziłam i tutaj na przykład Loi Krathong spędzałam. To jest to takie święto, gdzie się puszcza... lampiony, te wodne takie. No. I tutaj było mnóstwo ludzi, taki cały festyn, super, No. naprawdę. A ja tutaj akurat nigdy nie byłem, nie wiem jakim cudem. Ale w razie czego jest to też w naszym e-booku. Tak. Wszystko jest, tak naprawdę, powiem wam szczerze, że już naprawdę jest niewiele rzeczy, Których ja w sumie nie ma. nie znam takiej rzeczy w Bangkoku, która jest warta uwagi i nie mamy jej w e-booku. Patrzcie, jaki wielki młyn, Szczanga. Ty, a może idziemy na młyn? Ciekawe ile kosztuje. O, tu pamiątki, jak Ala mówiła. Ale to jest dość duże nawet. Nie będziecie chcieli online rezerwować. Zawsze tutaj też jest stolik, co można sobie przyjść po prostu i zarezerwować. A, tu więcej tego. Dużo różnych firm jest. Tak, mamy O, czyli to... Ten? A, czyli dalej, no bo ten Royal Galaxy to właśnie był ten fajny, że tak pływał. A my mamy tak. Ale my go nie mamy. Nie było miejsca. A był fajnie przeceniony za połowę ceny, ale niestety nie było już miejsca. Patrzcie, jaki statek tu stoi. Nieźle. A, tam też można sobie zjeść, tam jest barek, widzę. Ty, ale to też pływa normalnie? Nie, to jest to, co ci mówiłam, to co mieliśmy iść na kolację tutaj w statku, pamiętasz? Aha. Następnym razem przyjdziemy. To będzie trzeba przyjść, no. Ciekawe to wygląda. Kolacja, o której ci mówiłam. Ciekawe to wygląda. Gdzie idziemy? Ale... No chodźmy, no. Mamy jeszcze trochę czasu, że pójdziemy chyba na młyn. Zobaczymy z góry, jak wszystko ładnie wygląda. O, Bangkok w nocy jest piękny. Ale jest ludzi wszędzie. Patrzcie, jaki tu ładny taki barek. Tutaj dla dzieci koniki. Dla dzieci i dla Ali. O. Bajo. Oh no, ktoś się spina. Dobra. A tu jest dom strachów chyba. No tak, tak, na pewno. Ja, patrz, co wyjeżdżasz. Na pewno Nie wiem, czy ja dostał. bym się nie bała. Na pewno byś się bała. Znając życie. No. Wejście na młyn 500, ale niestety nie mamy na to już czasu. Bo musimy, bo za pół godziny odbywa nasza łódka. Ala się chcą się przebrać w sukienkę. Ja już w garniturze jestem. SFD. Polecam serdecznie. Pamiętajcie na hasło wojownik, gdzieś nie macie zniżkę 10%. To polecam. Ala w ogóle jest nową ambasadorką też SFD. Tak. Także Tak, nie ma jesteśmy obydwoje SND fanami. Tak jest. Polecamy szczerze. Bardzo. To wiecie, bo używamy tego w domu. Właśnie tak. Ty to już w ogóle, Jezu, ile wyszedł? Ja już- Wiecie? Ponad 4 lata. Wow, no to... No, praktycznie od początku są ponad 4. No. Po paru miesiącach już z nimi podjąłem współpracę, jak założyłem kanał. Serio, on naprawdę wszędzie ze sobą wozi. To jest
suplementy. Tak jest. Naprawdę, zawsze. A będą za niedługo już nową serię wydajemy z serii Wojownika. Ale to zobaczycie już niedługo. Tutaj ogródki z piwkiem są. Taki vibe przyjemny. No i wchodzimy. Mamy stolik na górnym pokładzie, czyli widok powinien być bardzo dobry. Ale niestety nie mamy nagrani na ciebie. Ale mi się wydaje, że i tak będzie ładnie widać. No i tak wygląda na górze. Zobaczyć. Łosoś. Krewety, muszle. No, powiem wam, że jedzonko wygląda naprawdę bardzo ładnie. Stoliki, zaraz musimy znaleźć swój stolik. Tutaj słodycze, jakieś sushi z drugiej strony, takie tajskie typowo. O, paróweczkę jakbyś ktoś chciał. Tutaj dalej jeszcze więcej tajskiego jedzonka. Nie no, powiem wam, że jedzenie naprawdę może być smaczne. Tam będzie zespół na żywo. Przy pięknych widokach w Bangkok nocą będziemy sobie płynąć i jeść kolację. Znakomity wieczór, naprawdę. I kolejna fajna alternatywa dla was. O, ale fajna dziewczyna. Cześć, co tu robisz? Fajne, co? Fajne, naprawdę. Welcome drink. Tu Icon Siam, jakby ktoś szukał czegoś fajnego też na wieczór, na zakupy, a ma dużo pieniędzy, no to Icon Siam jak najbardziej. Najdroższe, najbogatsze centrum z samymi oryginalnymi sklepami. One more bridge. One more bridge. อีกคนสะพานนะคะอีกคนสะพานข้างหน้านะคะอีกคนสะพานข้างหน้า One more bridge. One more issue. One more bridge. Wszystkim kazali przez chwilę. Dobra, smakowało? Nie. Słabe jedzenie. Jedzenie słabe, ale to jest coś takiego, jak właśnie czytaliśmy, że akurat jedzenie tutaj bardzo ludzie słabo oceniali, ale akurat na tym statku, bo na tych innych dobrze oceniali w sumie. Tak, tylko no my wybraliśmy ten statek ze względu na to, że tylko tutaj były miejsca na zewnątrz. No właśnie. Z tych, co ja widziałam, wiecie, ja też aż tak się nie zagłębiałam, żeby tam 10 sprawdzić. Sprawdziłam kilka i ale to, co... no właśnie my to parę godzin wcześniej rezerwowaliśmy. Jak sobie parę dni wcześniej zarezerwujecie, to na pewno będzie szansa dostać na tym najlepszym, który kosztował 2000, ale była promocja, że za 1000 tak naprawdę. Pokażę, jakie zdjęcia mamy ładne. Ej, świetne wyszło, naprawdę. Takie naturalne, na statku. Trochę duży jesteśmy do tego statku, ale no cóż, nie można mieć wszystkiego. Fajno, będziemy mieć tę pamiątkę, wiecie, my teraz będziemy zbierać pamiątki. Takie eleganckie, jak na nowe meble u babci. Ej, właśnie, jak nie do nas, to damy którejś babci i będzie zadowolona. I tak naprawdę to jest 200 baht, to jest 20 zł. Dzisiaj mamy pamiątkę już. I to jako? Dobra, przydałoby się podsumować kolację w tym miejscu. Miejsce jako miejsce
super, bardzo warto. Myślę, że 1000 tajskich batów od osoby to jest dobra cena, żeby za takie zapłacić, za to przeżycie. Ale moim zdaniem lepiej jest dopłacić 200 i pójść na te lepszy statek, zdecydowanie, bo jedzenie tutaj było naprawdę złe. Słabe. Bardzo, bardzo, naprawdę bardzo złe. Nie powiem, że było jakieś niedobre, bo było takie, że obrzydliwe. Nie no, zjedliśmy, to było tanie jedzenie, takie najtańsze jedzenie. Kurczak, te frytki były naprawdę Dobra, niedobre. kurczak i frytki były obrzydliwe, to fakt. Ciasto obrzydliwe. Dobra. Wszystko było obrzydliwe, oprócz łososia. Oprócz łososia, dobra, łosoś był dobry. Ale nie, jak jadłem też kurczaka w sosie takiego innego, też było nawet okej. Ale to było po prostu takie jedzenie, które się kupuje na ulicy za 50 batów i takie się je. Chociaż wiele razy jest dużo lepsze niż tam było, Właśnie, oczywiście. lepsze. Nie mówię o tych frytkach i kurczaku oczywiście, ale to było takie, no słabe. Jedzenie było słabe, Przeżycie. ale... Przeżycie, super, ale my o tym wiedzieliśmy, że tam jedzenie będzie słabe, bo czytaliśmy wcześniej o tym, ale no co, nie było wyboru i tak musieliśmy to wziąć, bo musieliśmy. Stwierdziliśmy, że wolimy siedzieć na górze i mieć, wiecie, fajny widok i po prostu mieć słabe jedzenie, Tak. niż Ale- siedzieć na dole w jakimś lepszym statku i nie Tak, widzieć za na pewno jeszcze raz damy szansę, także jak będziemy kolejnym razem w Bangkoku, wcześniej rezerwujemy ten lepszy statek z dobrym widokiem i dam wam znać, jak było. Jedziemy do domu. Siemanko, trzeci dzień w Bangkoku i właśnie jesteśmy pod budynkiem, gdzie znajduje się polska ambasada. Dokładnie tutaj, na górze. No, tam pokażę, bo może komuś akurat się przyda, jak będzie przyjeżdżał do Tajlandii, coś się stanie, zgubi paszport lub coś. Miałem już takie przypadki, także dobrze wiedzieć, gdzie to jest, bo ja za pierwszym razem miałem też problem, żeby znaleźć. Chcecie zobaczyć, to jest taki, no, tu do środka się jedzie, po prostu mówicie, że chcecie do polskiej ambasady iść, dają wam przepustkę i jedziecie na górę. Gdzieś tu już Ala powinna być, jechaliśmy osobnymi skuterkami, właśnie nie wiem jeszcze, czy już dojechała, czy nie dojechała. Korki w Bangkoku są takie, że pamiętajcie, że jak się gdzieś poruszacie, naprawdę warto wziąć sobie mototaksy. Trzeba coś dobrego na śniadanku też zjeść. Pamiętajcie, jak będziecie mieli okazję gdzieś zjeść takie coś, zawinięty ryż w liście banana, jedźcie. Pyszne to jest. Jemy? No bo dobra, możemy zjeść. Pyszne. Też tego nie jadłem już. No, trochę nie jadłem. W tym sezonie chyba nie. Bardzo fajnie, że to jest tak eko zawinięte, no nie? Wychodzą. To jest sticky rice, czyli bardzo klejący ryż z bananem w środku. Trzeba tutaj dojść, wziąć przepustkę i jechać na górę. Sprawy paszportowe załatwione za 4 tygodnie, oby były do odbioru, bo jak nie to... Chociaż ja chyba po e-mailie odbiorę mimo wszystko. No. Tak stwierdziłam, że będę się biegać o wizę do Dostanę. USA, to może lepiej, żeby tego e-mailu w paszporcie nie było. Chociaż i tak trzeba zaznaczyć, że się tam... A wiecie co jest fajne? Wchodzimy do ambasady, przychodzi pan konsul. O, dzień dobry, co tam, gdzie dalej jedziecie i tak dalej, jaka kolejna podróż? Bardzo miłego pana konsula. Tak. Naprawdę teraz w ambasadzie. Fajnie. Fajnie, jak przyjdziecie do ambasady, okazuje się, że ludzie tutaj pracujący też oglądają nasz kanał. Bardzo pozdrawiam serdecznie, jak pan zobaczy, jest pan bardzo miłym człowiekiem, było nam bardzo miło. No i to było na tyle w tym odcinku. Kolejny z tego, jakie są spamy w Bangkoku. Wbijajcie, zostawcie subskrypcję i do zobaczenia. Pozdro.